Są zdania, które brzmią jak troska, a zostawiają w nas poczucie winy. Zdrowie zaczyna się w głowie. Brzmi spokojnie, brzmi mądrze, brzmi jak coś, z czym nie wypada się nie zgodzić. A jednak coś w tym zdaniu odcina nas od ciała, zamiast do niego przybliżać. To zdanie sprawia też, że kiedy chorujesz, zaczynasz wątpić w siebie, bo skoro to w głowie, to znaczy, że powinniśmy sobie z tym poradzić samodzielnie. A co jeśli ciało nie jest problemem? Co jeśli ciało nie potrzebuje, żeby je naprawiać, tylko żeby ktoś je w końcu posłuchał? Dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu, którego nie da się zamknąć w jednym zdaniu. Żyjemy w świecie, który z jednej strony obiecuje nam kontrolę nad zdrowiem, a z drugiej bardzo szybko obarcza nas winą, kiedy coś przestaje działać. Jeśli jesteś chory, to znaczy, że robisz coś źle. Źle myślałeś, źle o siebie dbałeś, źle czułeś, za mało się rozwijałeś. I gdzieś pomiędzy weź odpowiedzialność za swoje zdrowie, a to nie twoja wina, gubimy coś najważniejszego prawdę. A dziś moim gościem jest Wioleta Karys, psycholog kliniczny, specjalistka psychosomatyki, psychodietetyczka, terapeutka systemowa, ekspertka psychobiologii zdrowia, ale przede wszystkim ktoś, kto od lat przygląda się temu, co dzieje się tam, gdzie kończą się proste odpowiedzi. Twórczyni metody Psychobiologia Zdrowia i Akademii Psychobiologii Zdrowia, przestrzeni, w której zdrowie przestaje być projektem do naprawienia, a zaczyna być relacją, którą można zrozumieć. Łączy wiedzę akademicką z praktyką, która nie ucieka w uproszczenia. Być może ta rozmowa nie będzie wygodna, ale mam nadzieję, że będzie ważna. Pani Violeto, czy zdrowie naprawdę zaczyna się w głowie, czy to tylko modne hasło, które dobrze się sprzedaje? Witam serdecznie, Pani Renato, i witam również słuchaczy. No właśnie, czy zaczyna się rzeczywiście w głowie zdrowie? Dokładnie tak, bo jest związane z tym, o czym my myślimy. Czyli zdrowie jest związane z naszymi myślami. Oczywiście to jest bardzo ogólne, bo chodzi o myśli, chodzi o emocje, a jeszcze głębiej chodzi o nasze odczucia. I z jednej strony możemy powiedzieć, że cieszymy się bardzo, że to hasło stało się modne, bo to też w jakiś sposób będzie powodowało, że ludzie będą coraz częściej włączali myślenie, coraz częściej będą przekierowywali uwagę, że przyczynowość nie leży na zewnątrz, że coś nam się wydarzyło z zewnątrz i jesteśmy chorzy, tylko że w jakiś sposób zapracowaliśmy sobie na tą chorobę, chociaż to brzmi rzeczywiście bardzo kontrowersyjnie. Gdyby miała Pani powiedzieć jedno zdanie, które zmienia sposób myślenia o chorobie, co by to było? Mam takie piękne zdanie, takie moje, które również jest na mojej stronie i brzmi ono tak. Zdrowie i choroba są lustrem, w którym przegląda się prawda naszych emocji i odczuć, nawet gdy wciąż okłamujemy samych siebie. Zastanawiam się, ile wysiłku wkładamy każdego dnia w to, żeby nie patrzeć w to lustro. Budujemy tamy z obowiązków, zagłuszamy ciszę radiem, telefonem, pośpiechem.
Tak jakbyśmy wierzyli, że to, czego nie nazwiemy, przestanie istnieć. A ciało? Ciało jest jak cierpliwy kronikarz. Ono nie ocenia naszych kłamstw. Po prostu zapisuje każdą nieprzeżytą emocję na marginesie naszych mięśni i powięzi. Oczywiście jest jeszcze jedno, które jest bardzo ważne i związane z tym wcześniejszym. Świadomość uzdrawia nasze prawdy, a błogosławieństwo je leczy. Więc można by jeszcze dodać takie bardzo proste zdanie, ale też kontrowersyjne, czyli bodźcujące naszą świadomość. Choroba jest najlepszym naszym przyjacielem, który bardzo, bardzo stara się, żebyśmy zwrócili uwagę na przyczynę. Przyjaciel, który zadaje ból, żeby nas ratować. To trudna definicja miłości, prawda? Często traktujemy chorobę jak intruza, jak awarię systemu, którą trzeba jak najszybciej naprawić i o niej zapomnieć. A gdyby tak na moment przestać z nią walczyć, gdyby spróbować zapytać ten ból, o czym tak głośno krzyczysz, skoro nie chciałem usłyszeć twojego szeptu? Może choroba to nie koniec drogi, ale ostatni dzwonek, żeby na nią wrócić. Czy ciało mówi do nas wcześniej, niż jesteśmy gotowi to usłyszeć? Tak, zdecydowanie tak. Właśnie problem polega na tym, o czym pani powiedziała, że nie jesteśmy jeszcze gotowi usłyszeć, właśnie dlatego, że nie jesteśmy uważni. My działamy z automatu. Każdy dzień to jest życie na autopilocie w większości. Świadomość polega na tym, żeby przyglądać się, co ciało ma nam do powiedzenia. I ono rzeczywiście mówi wcześniej. To są jakieś bardzo takie delikatne sygnały, delikatny ból, jakiś dyskomfort, taki ogólny, ale oczywiście my na to uwagi nie zwracamy. Zwracamy dopiero uwagę, kiedy nas coś zaczyna mocno boleć, kiedy mamy problem na przykład ze stawem, przykładowo, hipotetycznie, staw kolanowy, albo boli nas bark, już tak naprawdę mocno, wtedy również nie słuchamy, no tylko staramy się szybciutko ugasić ból, czyli zlikwidować objaw. No i sięgamy po tabletkę. To jest oczywiście taki, jeżeli mamy większą świadomość, no to wybieramy na przykład lek homeopatyczny, arnikę. Przykładowo, tak, arnikę montanę bierzemy. Ale to już wymaga trochę większej świadomości, że leki dzielą się na alopatyczne i homeopatyczne. Żyjemy w kulturze szybkich rozwiązań. Chcemy wyłączyć kontrolkę brak oleju w naszym organizmie, zaklejając ją czarną taśmą, byle tylko móc jechać dalej. Bo świat nie lubi, gdy zwalniamy. Ale czy zauważamy, że uciszony ból nie znika? On tylko szuka innego języka, żeby do nas dotrzeć. Czasem to już nie jest tylko ból barku, czasem to nagły smutek albo brak sensu. Ciało zawsze znajdzie sposób, by dokończyć swoją opowieść. Natomiast wracając jakby do pani pytania, tak, ciało mówi wcześniej, zdecydowanie wcześniej nas informuje, ale my nie słyszymy. Dopiero kiedy wchodzimy na ścieżkę świadomości i zaczynamy interesować się tym, jakie są powody, że choroba pojawia się i jaki związek mają z tym nasze emocje, to wtedy lekko zaczynamy być bardziej świadomi, ale i tak nadal nie zwracamy jeszcze uwagi na emocje, na odczucia. To jest jakby cała droga, cały proces. Ja właśnie tego uczę, tym się zajmuję. Co tracimy, kiedy traktujemy ciało wyłącznie jak coś do naprawienia? Bardzo dużo tracimy siebie. Dlatego, że ja czasami mówię, że ciało jest takim kamperem, takim pojazdem, który dostaliśmy tutaj z okazji pobytu na Ziemi. I teraz, żeby nam było dobrze z naszym ciałem
i Jemu z nami, to powinna to być relacja, czyli dialog. Czyli traktuję ciało jak coś, jak prezent, który dostałam i dbam o nie. Natomiast, jeżeli my traktujemy ciało jak coś, co jest do naprawienia, to znaczy, że jesteśmy od siebie odcięci. Że w ogóle nie jest nam bliska idea, że to ciało pokazuje nasz emocjonalny problem, to, czego my nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Ciało to pokazuje właśnie poprzez objaw. Poprzez objaw pokazuje to, z czym ja muszę sobie poradzić na poziomie emocji, na poziomie umysłu, czyli zapraszając świadomość po prostu do wewnętrznej pracy. Zastanawiam się, jak często mylimy opiekę nad ciałem z jego serwisowaniem. Wstajemy, jemy, biegniemy, a kiedy coś zaczyna zgrzytać, oddajemy się w ręce specjalistów, jak zepsuty samochód do warsztatu. Ale w warsztacie nikt nie pyta maszyny, jak się czuje, a ciało, ono nie jest maszyną. Ono jest domem, w którym nikt nie odbiera telefonów. Ta cisza między nami a naszym ciałem to czasem najgłośniejszy krzyk, jakiego nie chcemy usłyszeć. A czasami rzeczywiście ludzie myślą sobie: ojejku, boli mnie kolano, boli mnie kręgosłup, no to trzeba teraz to szybciutko naprawić, tak? Iść do specjalisty, zrobić operację, naprawić. No ale to i tak nie naprawi prawdziwej przyczyny. Może naprawić objaw, bardzo często krótkotrwale, ale ta głęboka przyczyna, ten powód, dla którego ciało zamanifestowało nasz problem objawem, nie znika. Wędruje jedynie dalej, znajduje inne miejsce i to jest właśnie bardzo niebezpieczne. Czyli użyłam teraz takiego wstępu, jakby do powiedzenia, że choroba też jest wędrówką. Objawy wędrują w ciele, przenoszą się z miejsca na miejsce. Choroba jako wędrówka to fascynująca, choć trudna myśl. Sugeruje, że ból nie jest naszym wrogiem, ale posłańcem, który puka do różnych drzwi tak długo, aż w końcu go wpuścimy. Jeśli zamkniemy przed nim kolano, zapuka do kręgosłupa. Jeśli zagłuszymy go tabletką, odezwie się w snach albo w nagłym lęku. Może prawdziwe uzdrowienie zaczyna się nie od naprawy, ale od zaproszenia tego posłańca na herbatę i zapytania, co niesiesz, skąd przychodzisz. Czy pamięta Pani moment, w którym ciało powiedziało coś, zanim była gotowa Pani świadomość? Tak, tak, oczywiście, bo każda taka droga, kiedy poznajemy psychobiologię zdrowia, kiedy poznajemy świadomość ciała, bo ciało jest świadome, zaczyna się od jakiejś wewnętrznej, osobistej historii. I u mnie również tak było. Pamiętam moment, natomiast ja chyba zawsze wewnętrznie czułam ogromną spójność i to, że ciało pozostaje w rezonansie. No po prostu taka się już urodziłam. Natomiast mm, i tak nie uniknęłam doświadczenia. I pamiętam taki bardzo trudny moment. To było zaraz po śmierci mojego ojca, którą bardzo przeżyłam i bardzo mi go brakowało. I zaraz po tym wydarzeniu trudnym przestałam chodzić. Miałam ogromne problemy z chodzeniem. Weszło ogromne zmęczenie. Co to jest? Zatrzymany ruch życia. Zatrzymany ruch życia. Czułeś to kiedyś? To moment, gdy świat pędzi dalej, a nasze ciało mówi: dość.
To niezwykła lojalność organizmu. On bierze na siebie ciężar, którego nasza psychika nie jest w stanie udźwignąć. Kiedy serce pęka z tęsknoty, nogi odmawiają niesienia nas dalej w świat, w którym tej bliskiej osoby już nie ma. Ciało staje się wtedy naszym jedynym szczerym świadkiem. Ono nie potrafi udawać, że wszystko jest w porządku. Więc miałam bardzo trudne osobiste doświadczenie, które trwało kilka miesięcy. Miałam niesamowite szczęście, ale to też wynikało z mojej świadomości, że trafiłam na odpowiednie metody, terapię, no i wyszłam z tego. Gdyby w tamtych czasach, bo to było mnóstwo lat temu, te diagnozy były tak śmiałe, jak są obecnie, no to prawdopodobnie pojawiłaby się trudna diagnoza. Ciało odmówiło posłuszeństwa z powodu traumatycznego przeżycia. Więc ja wiedziałam, że to jest niemożliwe, żeby tak po prostu z dnia na dzień tak jakby ciężko zachorować. I ja czułam, z czym to jest związane. Wiedziałam, że jest to związane z ogromnym poczuciem utraty. Utrata, rozstanie, separacja, ktoś odchodzi, kto jest nam bardzo bliski, i jeśli my jakby chcemy podążyć albo nie mamy na to zgody, to ciało to pokaże to objawem. I tak też było u mnie. Więc miałam takie doświadczenia, ciało powiedziało i no, dziś pracuję tymi metodami, tak? Więc to doświadczenie nieprzypadkowo też do mnie dotarło, mnie sobie w jakiś sposób wybrało, bo dało mi to podstawy do tego, żeby dziś rozumieć pacjentów, którym się to przytrafia. Co było dla Pani najtrudniejsze w tej zmianie perspektywy? Właściwie ja nie miałam problemów ze zmianą perspektywy, dlatego że ja wychowałam się w domu, w którym to było oczywiste, że nic nie jest takie, jak się wydaje, że choroby nie przychodzą z zewnątrz. Mój tata często powtarzał takie zdanie: czy wiesz, od czego zależy zdrowie człowieka? I ja się śmiałam i odpowiadałam: tak, tato, wiem, od rozumu jego. Tak? Czyli wychowałam się w domu, w którym takie, można by powiedzieć, naturalne metody były na porządku dziennym. I taka świadomość, tak? Bardzo ważne jest też to, że jakby lekarz i medycyna, ta alopatyczna, w żaden sposób nie była dla nas autorytetem. I to bardzo ułatwia takie przyglądanie się sobie. Bo jeżeli my dla siebie jesteśmy autorytetem, to jest większa szansa na znalezienie właściwych odpowiedzi. Być dla siebie autorytetem. To brzmi niemal jak wolność, prawda? Ale to też ogromny ciężar, bo kiedy przestajemy patrzeć na biały kitel czy cyfry w wynikach badań jako na ostateczny wyrok, zostajemy sami ze sobą, ze swoją intuicją, która bywa niewygodna. Zastanawiam się, czy my w ogóle jeszcze pamiętamy, jak brzmi nasz własny głos w tym całym informacyjnym zgiełku. Czy potrafimy sobie zaufać na tyle, by uznać, że to my wiemy o sobie najwięcej? Szukanie przyczyny w sobie, w swojej świadomości, w swoim umyśle, w rozumieniu tego, co się wydarza, dla mnie było oczywiste. Więc właściwie ta zmiana perspektywy, ona nie była trudna. Ja miałam od początku tą perspektywę właściwą. Tak? Miałam książki, apteki, leki z Bożej apteki, tak? Czy jakieś przedruki księdza Klimuszki, czy jeszcze inne z refleksologii. Wtedy, kiedy w ogóle nie było tych książek, u mnie to w domu było. Więc było mi łatwo. Czy zdarzyło się, że pani metoda nie zadziałała i co to wtedy oznaczało?
Mm. Zdarzyło mi się w pracy mojej z pacjentem, że nie tyle metoda nie zadziałała, ile efekty nie utrzymały się. I pamiętam takie 2 przypadki, gdzie był na początku spektakularny, jakby sukces, czyli poprawa niesamowita, a później cofnęło się. Dlatego wiem, że nawet jeśli mamy tak zwane cudowne uzdrowienie, to jeżeli pacjent nie zmieni swojego działania, to objaw powróci. I pierwszy taki przypadek dotyczył przewlekłego stanu zapalnego jelita grubego, konkretnie leśniewskiego krona, choroba. I pamiętam, że młoda dziewczyna, z którą pracowałam, była zachwycona. Dostałam podziękowania. Była taka przeszczęśliwa, że przez, przez 3 miesiące choroba się kompletnie wycofała. Nie miała żadnych objawów. Oczywiście zrobiłyśmy głęboką pracę związaną z uświadomieniem przyczyn emocjonalnych i tych, których ona doświadczała. Wszystko się zgadzało, objawy ustąpiły, natomiast ona wróciła do starego schematu, czyli nie zmieniła po tym uświadomieniu, nie zmieniła relacji. To chodziło konkretnie o relację z jej mamą. Ona tego nie zmieniła. Wszystko było po staremu. Ta relacja, trudna bardzo, nadal trwała. I objawy po 3 miesiącach powróciły. Czasami ból, który znamy, wydaje się bezpieczniejszy niż wolność, której nie znamy. Możemy dostać klucze do drzwi naszej klatki, ale jeśli spędziliśmy w niej lata, przestrzeń na zewnątrz może nas po prostu przerażać. Zdrowienie to nie tylko znikanie objawów, to odwaga, by zmienić dekorację swojego życia, nawet jeśli oznacza to pożegnanie z tym, co, choć toksyczne, było nam bliskie. Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi na pustkę, która powstaje po wyjściu z choroby. A drugi przypadek to był przypadek dużo trudniejszy, bo to była choroba zatrzymanego ruchu. Kobieta była sparaliżowana na wózku od wielu lat, mieszkająca za granicą w Szwecji. I kiedy regularna praca z nią spowodowała, że jej ciało zaczęło reagować i wracać do zdrowia, e, to nastąpił jakby nawrót z jej strony, ponieważ przyczyna była prozaiczna. Przyczyna była taka, że ona miała bardzo wysokie odszkodowanie, bardzo wysoką rentę zagraniczną. I pamiętam, że kiedy rozmawiałyśmy i ona już zaczynała chodzić po mieszkaniu, podtrzymując się o taki balkonik, to powiedziała do mnie, że co teraz będzie, jak sąsiedzi zobaczą, że ona chodzi, przez okna zobaczą. Dla mnie to było takie, ojej, o czym ona mówi. Natomiast ona miała niepokój, że teraz jak ona zacznie chodzić i będzie coraz lepiej, to zostaną jej odebrane świadczenia. I w tym momencie ten proces jej zdrowienia się zatrzymał. Do tego nastąpił jeszcze taki drugi moment, w którym jej rehabilitantka, z którą pracowała regularnie, i masażystka powiedziała, że ona jest w dużo lepszej kondycji, że jej mięśnie zaczynają właściwie pracować i ten ruch zaczyna się wydobywać. I to też dla niej była informacja, która spowodowała tąpnięcie. Czyli dla niej wyzdrowienie głęboko w jej świadomości nie jest dobre. To jest ten moment, w którym musimy być wobec siebie brutalnie szczerzy. Czy choroba nie jest naszym jedynym sposobem na to, by otrzymać opiekę, by nie musieć stawiać czoła wymaganiom świata, by musieć usprawiedliwić swoje zatrzymania?
Wyzdrowienie bywa ryzykowne, bo odbiera nam naszą bezpieczną opowieść o byciu ofiarą losu. I choć brzmi to kontrowersyjnie, warto zapytać siebie w ciszy, co musiałbym zacząć robić, gdybym nagle stał się w pełni zdrowy i silny. Czy ta wizja mnie cieszy, czy może budzi lęk? Więc to są takie dwa przypadki, w których metody, którymi pracuję, bo to nie jest jedna metoda, na to się składa całe moje doświadczenie z wielu dziedzin, kiedy ja pracuję z pacjentem. To nie jest w jakiś sposób jedna metoda, którą można rozpisać w punktach. Mm. Te dwa doświadczenia pokazały mi bardzo mocno, że tak naprawdę człowiek decyduje o tym, na ile wyzdrowieje. Dlatego na początku powiedziałam, że my okłamujemy siebie, tak? Mówimy, że chcemy być zdrowi, ale w środku mamy mechanizmy bardzo prawdziwe, które rzeczywiście pokazują, na ile, w jakim stopniu my chcemy i możemy być zdrowi. Mówi się, że wszystko ma swoje źródło w emocjach. Czy są rzeczy, które się po prostu wydarzają? Tak, wszystko ma swoje źródło w emocjach. Natomiast czy są rzeczy, które się po prostu wydarzają? Tutaj mamy tak jakby dwie części w tym pani pytaniu, bo większość wszystkiego ma oczywiście źródło w emocjach, ale rzeczy, które się wydarzają się w rezonansie do nas. Czyli z jednej strony mamy temat emocji, a z drugiej strony mamy wydarzanie się, czyli rzeczywistość. I Mhm. rzeczywistość, która nam się wydarza czy przytrafia, nie do końca jest przypadkowa. My oczywiście jako ludzie najczęściej nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to jest zgodne z prawami wszechświata. Prawo o rezonansie mówi, że to, co nam się w życiu wydarza, jest w jakiś sposób zaproszone przez nas do tego naszego życia. Emocje są oczywiście częścią tego, bo w emocjach jesteśmy reaktywni bardzo często. Mówimy, że mamy trudne emocje, łatwe emocje, ale jesteśmy reaktywni, jesteśmy emocjonalni. Więc emocje są takim wyzwalaczem wielu sytuacji i też tego, co nam się przydarza w procesie rezonansu. Rezonans. To słowo brzmi jak echo w pustym pokoju. Zastanawiam się, ile razy patrzymy na nasze życie jak na serię niefortunnych zdarzeń, nie wiedząc, że jesteśmy nie tylko widzami, ale i kompozytorami tej melodii. Jeśli świat jest naszym lustrem, to może to nie jest kara, a po prostu odpowiedź wszechświata na to, co niesiemy pod skórą, nawet jeśli o tym zapomnieliśmy. Jak odróżnić realny wpływ emocji na ciało od niebezpiecznego upraszczania typu to wszystko siedzi w głowie? Bardzo dobrą metodą będzie obserwacja siebie, czyli to oczywiście też nie jest takie proste, bo ludzie siebie nie obserwują. Y, Bo wszystko siedzi w swojej głowie, to jest tak, jak pani powiedziała, uproszczenie, taki ogólnik. Ale teraz, żebyśmy my wiedziały, jak cokolwiek wpływa na nas, na nasze ciało, to musimy włączyć procedurę, czyli uważność. To jest najistotniejsza rzecz, bo jeżeli my teraz jesteśmy w naszej rozmowie, to jesteśmy uważne. Pani zadaje pytania, ja odpowiadam i teraz uwaga nie wędruje nigdzie. Nie jest gdzieś za oknem, nie jest w innym pomieszczeniu, nie myślimy o tym, co będzie po południu, co się jeszcze Mhm. później wydarzy. Jesteśmy tu i teraz. Czyli, żebyśmy mogły w ogóle zaobserwować siebie i poznać przyczyny, potrzebne są te elementy, czyli bycie tu i teraz, obserwacja siebie i uważność na wszystko, co się wydarza.
bycie obserwatorem siebie. I uwaga, czyli obserwuję siebie. Być obserwatorem to znaczy zrobić krok w tył, wyjść z wiru myśli i stanąć na brzegu. To fascynujące, że możemy jednocześnie czuć ból i wiedzieć, jak on przez nas przepływa. W tej przestrzeni między czuję a widzę, że czuję, rodzi się wolność. Bo kiedy przestajesz być swoją emocją, a stajesz się jej świadkiem, ona traci nad tobą swoją niszczycielską moc. Zostaje tylko informacja. Obserwuję siebie w każdym momencie. Ja na przykład uczę tego na akademii. Moje studentki, jeśli nagle zacznie coś je pobolewać, tak? Czy nagle głowa zacznie boleć, czy poczują jakiś ból w barku, czy w żołądku, to po kilku latach nauki one dokładnie wiedzą, o czym one przed chwilą pomyślały, jakie wewnętrzne doświadczenie przed bólem wystąpiło. Ale to trzeba wypracować. To jest właśnie uważność. Czyli wiem, co pomyślałam, wiem, co przed chwilą pomyślałam, wiem, jakie wewnętrzne zdanie się we mnie zbudowało, i moje ciało za chwilę reaguje na to. A ludzie tą część pomijają. Oni nie mają w ogóle pojęcia, o czym myślą. Jak pani przeciętną osobę spyta, o czym ona przed chwilą pomyślała, to ona nie wie. Ja wielokrotnie Mhm. robiłam takie eksperymenty. Nie wie. Ja mówię, no to jak ty chcesz pracować ze świadomością? Jak ty chcesz być uważna, jak chcesz być obserwatorem, skoro ty nie wiesz, o czym ty minutę temu myślałaś? I to dotyczy ogromnej ilości ludzi. Procent, który jest świadomy, jest naprawdę niewielki. Przerażająca i wyzwalająca myśl jednocześnie. Mieszkamy we własnych ciałach, a bywamy w nich gośćmi raz na kilka dni. Przebiegamy przez życie na autopilocie, zdziwieni, że lądujemy w miejscach, w których wcale nie chcieliśmy być. A gdyby tak dziś, choć przez 5 minut, naprawdę wrócić do domu, zapytać siebie, gdzie teraz jest moja uwaga, bo to, na co patrzymy, rośnie, a to, o czym zapominamy, zaczyna boleć, żeby przypominać o swoim istnieniu. Ale ja właśnie na ten niewielki procent stawiam w mojej akademii. Takie osoby uczę i takie osoby są mile widziane, bo ja widzę potencjał do pracy. Tak trochę szerzej pani odpowiedziałam, Mhm. natomiast właśnie dokładnie tak jest. Co najbardziej boli Panią w tym, jak dziś mówi się o zdrowiu i emocjach? Ogólniki. Chyba najbardziej. Takie ogólniki, takie wyświechtane nakładki, ale za tym nie ma głębi. Nie ma głębi, tak? Jeżeli w ogóle mówimy, bo mówi się w wielu przestrzeniach, tak? Jeżeli mówimy o świadomości zdrowia, to też są to takie ogólniki, bardzo często podczepia się pod to jakąś, jakąś żywność, która wcale nie jest zdrowa, albo jakieś metody, które też właściwie zbyt wiele nie wnoszą. Zastanawiam się, ile razy dajemy się uwieść tym kolorowym nakładkom z napisem zdrowie. Kupujemy suplementy, zmieniamy diety na te modniejsze, odhaczamy kolejne punkty z listy jak żyć lepiej, a w środku wciąż czujemy ten sam rodzaj pustki albo lęku. Może dlatego, że głębia, o której mówi pani Violetta, nie potrzebuje marketingu. Ona potrzebuje tylko naszej obecności. Czasem to, co najprostsze i darmowe, jak oddech czy szczerość wobec samego siebie, jest tym, co najtrudniej nam przyjąć. Natomiast mnie osobiście to, co
najbardziej boli, to w dużej mierze okłamywanie społeczeństwa o przyczynach zewnętrznych choroby, o wielu metodach alopatycznych, które nie wspierają zdrowia, a wręcz odwrotnie, szkodzą. I oczywiście temat zbędnych szczepień przeróżnej maści. Więc to są rzeczy, które tak wewnętrznie w sercu bolą mnie. Dlatego, że zdrowie pojawia się w naszym życiu wtedy, kiedy przede wszystkim nie pakujemy w swoje ciało z zewnątrz rzeczy, które nam szkodzą, specyfików, leków, szczepionek, jakichś dziwnych, sztucznych, wymyślonych rzeczy i nasz organizm nie bardzo potrafi z tym rezonować, bo tak naprawdę komórka nie widzi widma świetlnego, czegoś, co jest chemiczne, co jest toksyczne. Fascynuje mnie ta myśl, że komórki mówią innym językiem niż współczesna cywilizacja. My karmimy je syntetycznymi komunikatami, a one wciąż szukają słońca, czystej informacji i prawdy natury. To jak próba czytania najpiękniejszej poezji w języku, którego nikt już nie używa. Ciało nie rozumie kłamstwa, ono rozumie tylko rezonans. Może uzdrowienie to po prostu proces powrotu do tego pierwotnego, wspólnego języka, o którym na chwilę zapomnieliśmy. Więc dla mnie te metody są straszne i ja uważam, że jeśli chcemy odzyskać zdrowie, to przede wszystkim trzeba oczyścić organizm, jakby jednocześnie pracując dwoma metodami, czyli metodami świadomymi, umysł, i jednocześnie metodami, które pozwolą nam wyprowadzić cały ten bałagan i śmietnik, te zanieczyszczenia z naszego ciała. Czyli na dwóch poziomach pracujemy, żeby można było przywrócić zdrowie. Na poziomie emocjonalnym to byłby trzeci poziom. Natomiast to jest kompatybilne, bo kiedy my zmieniamy odżywianie, nasze jedzenie, to czym się odżywiamy, uprzątamy śmietnik, to oczywiście nasze emocje też się zmieniają. Jakie są najczęstsze błędy osób, które zaczynają się interesować psychobiologią zdrowia? Też upraszczanie, czyli przejście, przepraszam bardzo, może mówiłam o trudnych rzeczach, więc od razu organizm zareagował, tak? Mówiłam o tych takich najtrudniejszych rzeczach, których nie powinniśmy brać do naszych komórek, do naszych narządów. Jakie są błędy osób, które interesują się psychobiologią zdrowia? Uproszczenie. Albo kojarzą z totalną biologią, albo nie kojarzą, nie bardzo wiedzą, czym jest psychobiologia zdrowia. Wydaje mi się, że na początku powinny się zainteresować tym, właśnie czym jest psychobiologia zdrowia. Tak, psychobiologia zdrowia bada wpływ emocji na biologię naszego organizmu. Jeszcze jedna konkretna informacja jest taka, że nawet jeśli ktoś twierdzi, że zajmuje się psychobiologią, tak, bo często możemy spotkać właśnie takie alternatywy, że zajmuje się psychobiologią, to tak naprawdę my nie wiemy, czym ta osoba się zajmuje. Dla mnie moja psychobiologia zdrowia, którą stworzyłam, jest metodą, która zawiera w sobie i psychologię kliniczną, i terapię systemową, i wszystkie doświadczenia i to, co zostało zaproszone przez ludzi, którzy tworzyli podwaliny do psychobiologii. Tak? Czyli mamy tutaj pracę doktora Hammera, mamy pracę doktora Claude'a Sabacha i wielu innych, którzy wiedzieli, że zdrowie człowieka
zależy również od systemu, w którym my żyjemy. A pierwszym takim systemem jest system rodzinny. Czasami niesiemy w swoich ciałach historie, które wcale nie należą do nas. Echo niewypowiedzianych słów babci, lęk dziadka, który nigdy nie został ukojony, przemilczane dramaty rodziców. To wszystko buduje system, w którym wzrastamy. Choroba bywa wtedy jak lojalny posłaniec, który mówi: popatrz tam, gdzie nikt nie chciał patrzeć. Uzdrowienie w tym ujęciu to nie tylko powrót do sprawności, ale akt wielkiej odwagi, odłożenia cudzego bagażu, by wreszcie móc iść własną drogą. Więc ja zawsze zapraszam, żeby się dowiedzieć, żeby spytać, tak? Czym jest psychobiologia zdrowia, której ja jestem autorką, bo ja stworzyłam metodę. I jeśli ktoś coś powiela, to nie jest to spójne. Mm. Natomiast jeśli powiemy o błędach osób, które zaczynają się interesować, to nie biorą pod uwagę, że wymaga to właśnie tych wszystkich elementów, o których powiedziałam wcześniej: uważności, obserwacji, świadomości siebie, że nie jest to cudowna recepta. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim muszą takie osoby poznać, czym jest psychobiologia zdrowia. To pozwoli im wyeliminować jakieś błędy w postrzeganiu, w myśleniu, bo bardzo często ludzie nie wiedzą, ale mają już opinię. Więc upraszczając, największym błędem byłoby mieć opinię, zanim dowiesz się, czym jest psychobiologia zdrowia w mojej akademii. Czy są diagnozy, które bardziej blokują zdrowienie niż sama choroba? Tak, oczywiście, to jest bardzo ważny temat. Dziękuję Pani Renato za to pytanie, bo są diagnozy, które blokują zdrowie, są przekonania i filtry. Przekonania i filtry to jest to, co my wynosimy z naszego systemu rodzinnego, ale też przekonania, filtry i diagnozy, które przychodzą do prostego człowieka ze świata medycyny alopatycznej. Diagnoza potrafi być zabójcza. Jeżeli medycy pozwalają sobie, żeby do drugiego człowieka powiedzieć, że zostały mu 3 miesiące życia, albo jak czegoś pacjent nie zrobi, to umrze, to moim zdaniem powinno być to karane. To jest niedopuszczalne. Olbrzymią krzywdę robi to człowiekowi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli dla człowieka medyk jest autorytetem, to jeśli takie trudne zdanie, taka diagnoza padnie z ust autorytetu, to trafia do pacjenta, do każdej jego komórki. I później mamy samo spełniające się przepowiednie. To są właśnie te diagnozy. Zastanawiam się, jak często nieświadomie oddajemy klucze do własnego życia komuś, kto widzi w nas tylko przypadek medyczny. Diagnoza. To słowo ma w sobie coś z zrzuconego czaru. Kiedy słyszymy nieuleczalne albo zostało pani pół roku, nasze ciało, ten wierny kamper, zaczyna parkować w tym ciemnym zaułku, bo powiedziano mu, że tam jest koniec drogi. A gdyby tak potraktować diagnozę tylko jako opis pogody na dziś, a nie jako mapę całej podróży, czy mamy w sobie odwagę, by powiedzieć nie przepowiedni autorytetu? Bardzo dużo jest takich diagnoz, że nowotwór po 5 latach powraca, że jak ktoś czegoś nie zrobi, to będzie chory, albo że na pewno będzie chory. Idzie osoba, która ma 60 lat do medyka i słyszy, że w tym wieku to już te choroby są, że tego się już nie da, że coś jest genetyczne, że coś jest dziedziczne. Mnóstwo takich diagnoz robi ogromnie złą robotę. One są nieprawdziwe. Trzeba to wyrzucić do kosza.
Czy można wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie, nie popadając w poczucie winy za chorobę? Można, jak się zrozumie przyczynę. Ja pokazuję bardzo głęboko, na poziomie 4 pokoleń przyczynę. Przyczynę tego, co się wydarzyło. Przyczynę objawu, przyczynę choroby. W chorobach mamy też niechciane zachowania, tak? Mamy cały obszar chorób psychicznych, neurologicznych. Tego jest bardzo, bardzo dużo i jak najbardziej ja uczę, żeby wyrzucić poczucie winy, bo to nam w niczym już nie pomoże. Jest taki moment, że pacjent uświadamia sobie, że no coś być może zrobił nie tak, ale nie jest to tak naprawdę jakiś wielki dramat dla osoby. Bardziej przekierowywuje w pracy uwagę na emocje i na odczucia, które ta osoba miała. I to nie jest tak, że żyjemy w próżni, więc to poczucie winy aż tak nie obciąża osoby. Bardziej na pierwsze miejsce wysuwa się ta nowa świadomość. Bo jeżeli osoba zaczyna zdawać sobie sprawę, że aha, to dlatego mnie boli żołądek, że ja cały czas jestem w klimacie niezrozumienia, nieporozumienia, które zadziewa się, bo to jest świeży konflikt trwający, zadziewa się na moim terytorium w pracy. Ja cały czas biorę to wszystko do siebie. Więc najczęściej w gabinecie jest takie uświadomienie, które powoduje, że człowiek czuje się, jakby ciężar spadł. To niezwykłe, że sama wiedza dlaczego potrafi zdziałać więcej niż tabletka przeciwbólowa. Jakby ciało przez ten cały czas trzymało ciężką bramę, czekając, aż w końcu zauważymy, kto przed nią stoi. I kiedy wreszcie nazywamy te emocje, ten konflikt w pracy, czy to stare nieporozumienie, brama się otwiera. Nie dlatego, że problem zniknął, ale dlatego, że przestał być tajemnicą. Częściej słyszę, Pani Violeto, mam takie odczucie, jakby po prostu zeszło ze mnie, jakbym pozbyła się ciężaru, bo osoba dowiaduje się, co jest przyczyną jej objawu, jej samopoczucia, jej stresu, i to jest uwalniające. Więc można wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i nie trzeba popadać w poczucie winy za chorobę, właśnie dlatego, że choroba, która się pojawia, czy objaw, który się pojawia, tak naprawdę wynika z relacji, z emocji, odczuć w relacji, w której my jesteśmy. A my jesteśmy w relacji z innym człowiekiem, ze światem. Jesteśmy cały czas w relacji, nie żyjemy w próżni. Więc to bardzo jest takie uzdrawiające. Czyli nie chorujemy w samotności. Nasze ciało to w pewnym sensie raport z naszych spotkań z drugim człowiekiem. Ono rejestruje każdą niewypowiedzianą złość, każdy lęk przed odrzuceniem, każdą walkę o terytorium. To uwalniające przestać patrzeć na chorobę jak na własną porażkę, a zacząć widzieć w niej mapę naszych relacji. Skoro nie żyjemy w próżni, to znaczy, że uzdrawiając siebie, po cichu uzdrawiamy też świat wokół nas. Ja bym powiedziała, że metoda psychobiologii zdrowia jest uwalniająca, bo wreszcie wiemy dlaczego coś się wydarza i możemy zmienić nasze reagowanie, możemy zmienić podejście do tematu, możemy wybrać inaczej. I to jest właśnie ta zmiana w działaniu. Więc tak bym mogła odpowiedzieć na to Pani pytanie. Czy rozwój osobisty stał się nową formą ucieczki od realnych problemów zdrowotnych? Dla niektórych tak. To wszystko zależy, bo to są potężne dwa duże tematy. Rozwój osobisty mieści sobie
Czy on jest formą ucieczki od realnych problemów zdrowotnych? Jeżeli ktoś ma problem zdrowotny i zajmie się nim, będzie się rozwijał jednocześnie, będzie to rozwój osobisty i będzie to przyglądanie się sobie, to nie ma tutaj ucieczki. Ale jeśli rozwój osobisty, inaczej, kiedy rozwój osobisty może stać się formą ucieczki, tak zwany pseudorozwój osobisty może być formą ucieczki od nieprzepracowanych, czyli wciąż realnych problemów wewnętrznych osoby. Tak można by powiedzieć. Jeżeli ktoś ma problem ze sobą, a nie pracuje z tym, nie robi z tym nic, nie docieka na przykład przyczyn wewnętrznych, ale nagle postanawia, że będzie się rozwijał i biegnie w jakimś kierunku, który jest totalnie oderwany od tego, czym powinien się zająć, to tak, to wtedy to będzie forma ucieczki. Choć najczęściej rozwój osobisty nie jest formą ucieczki, bo nas prowadzi do nas. Zastanawiam się, ile razy szukamy nowej techniki, nowej książki czy kolejnego nauczyciela, tylko po to, by nie usłyszeć tego, co krzyczy w nas od lat. Prawdziwy rozwój, on rzadko jest komfortowy. Częściej przypomina powolne zdejmowanie bandaży niż nakładanie brokatu. Jeśli prowadzimy się do siebie, to musimy być gotowi na spotkanie z kimś, kogo nie zawsze chcemy widzieć w lustrze. Pytanie, czy biegniemy, by coś znaleźć, czy by przed czymś uciec? Kiedy zaczynamy się rozwijać, to w pewnym momencie pojawi się na naszej drodze coś, co zarezonuje z tym, co jest dla nas problemem zdrowotnym. Co się dzieje z człowiekiem, który robi wszystko dobrze, a ciało dalej nie odpowiada? Odpowiedź jest prosta. Nie robi wszystkiego dobrze, nie zmienia czegoś, dlatego że nasze ciało jest bardzo czułe. Komórki, tkanki, narządy są cały czas w rezonansie z nami. Więc jeżeli ktoś powie, robię wszystko dobrze, to ja będę wiedziała, ponieważ ja spytam dalej, ale co to znaczy wszystko? Co robisz dobrze? O czym mówisz? O czym my mówimy? I okaże się, że nie robi dobrze, albo myśli, że robi, ale nie wprowadza zmiany. Ludzie bardzo często mogą używać ogólników. Robię wszystko dobrze i nadal ciało nie reaguje. Robię wszystko dobrze. Jak często to zdanie jest wyrazem naszej bezsilności, ale czy w tym wszystko mieści się też rezygnacja z walki? Może robimy wszystko dobrze według cudzych instrukcji, a zapominamy zapytać nasze ciało, czego ono potrzebuje, by poczuć się bezpiecznie. Bo ciało nie rozumie logiki poprawności. Ono rozumie tylko prawdę. I czasem tą prawdą, której nie chcemy wprowadzić, jest po prostu odpuszczenie kontroli. I to jest bardzo dobry moment, żeby się temu przyjrzeć, bo na 100% wyjdzie, że nie robi tego, co powinien, aby ciało zareagowało. Więc trzeba po prostu uświadomić takiej osobie, ona musi sama to zobaczyć. No to się robi w pracy z drugim człowiekiem. No wie pani, każdy może powiedzieć, że robi wszystko dobrze, ale co to Mhm. oznacza? Konkretnie, co robi? No, trzeba to obejrzeć. I wtedy wychodzi ta prawda, tak? Że jednak nie, że jednak trzeba to inaczej obejrzeć. Organizuje Pani Kongres Psychobiologii Zdrowia. Kto nie powinien na niego przychodzić? Ja, to może ja powtórzę takie zdanie, które zawsze mówię na początku mojej akademii, że na akademii absolutnie nie wolno używać takiego zdania. Ja to już wszystko wiem. Tak?
Jeżeli Mhm. ktoś już wszystko wie, to ja zawsze mówię: „To ja już tobie niczego nie dołożę”. To są osoby, które zamykają. Ja już to wszystko wiem, to jest pierwsze zdanie, którego nie wolno używać. I drugie zdanie: nie zgadzam się z tym. Więc nie zapraszam osób, które zamykają się przez te 2 zdania. Są bardzo zamykające zdania. Ja już to wszystko wiem, czyli ja już tobie nic nie dołożę więcej, bo ty wszystko wiesz. To jest zamknięcie. I drugie zamknięcie to jest: ja się z tym nie zgadzam. To też jest zamykające i ja wtedy nie tracę energii. Ja z takimi osobami nie dyskutuję, no i myślę sobie, że to nie jest dla nich miejsce. Natomiast miejsce jest dla osób, które są ciekawe. Jak może być inaczej? Nawet jeśli do tej pory miały takie przekonanie, ale jest w nich to światełko, ta ciekawość. Ciekawość jest bardzo rozwijająca. Ciekawość to jest cecha, którą mają dzieci. Dzieci są ciekawe i koty. Tak, zwierzęta też bywają ciekawe. I jeżeli jesteśmy ciekawi, to znaczy się, że otwierają się w nas pytania, a droga powstaje, kiedy zadajemy pytania i wtedy wchodzimy na drogę, gdzie pojawiają się rozwiązania i pojawiają się odpowiedzi. Osoba, która powie: ja się z tym nie zgadzam, albo ja już to wszystko wiem, ona nie zadaje pytań. Tam nie ma ciekawości, więc drzwi się zamykają. Tak naprawdę te osoby same sobie zamykają drzwi. Wiem. To jedno z najbardziej zamykających słów na świecie. Kiedy wiemy, przestajemy patrzeć. Kiedy wiemy, przestajemy czuć. Pozbawiamy się tego dziecięcego zachwytu, który jest jedynym paliwem do zmiany. Ciekawość to drzwi, które nie mają klamek od zewnątrz. Nikt ich za nas nie otworzy. Jeśli chcesz, by w Twoim życiu wydarzyło się coś nowego, musisz najpierw przyznać, że Twoje dotychczasowe wiem już nie wystarcza. A Ty? Co dziś wybierasz? Swoją rację czy swoją wolność? Ale jeśli my jesteśmy ciekawe, chcemy wiedzieć więcej, jesteśmy ciekawe czyjegoś punktu widzenia i dopiero pozwolimy sobie zobaczyć, jak to z nami rezonuje, to bardzo zapraszam osoby, które są zainspirowane świadomością, są ciekawe, mają ochotę, mają taki apetyt na życie, chcą wiedzieć więcej. Chcą wiedzieć, jak można pracować ze swoim ciałem, jak można powrócić do dialogu ze swoim ciałem. Wydaje mi się, że tak, że to jest dla tych osób to spotkanie, ten kongres, to wydarzenie. Co ktoś musi być gotowy zobaczyć w sobie, żeby ta przestrzeń miała dla niego sens? Musi być gotowy zobaczyć w sobie to wszystko, czego nie widzi. Czyli taką intencję można wysłać. Ja bardzo często pracuję z Jam Jest, z Wyższym Ja. To są tacy moi przewodnicy w życiu. I ja proszę moje wyższe ja, proszę moje wyższe ja, pokaż mi to, czego ja w sobie nie widzę. Jestem gotowa zobaczyć w sobie to, czego nie widzę. Zobaczyć to, czego nie widzę. To brzmi niemal jak paradoks, prawda? Zazwyczaj prosimy los o to, by pokazał nam rozwiązanie, nową drogę, ratunek. Rzadko mamy w sobie tę surową odwagę, by zapytać: pokaż mi mój własny cień, bo boimy się, że to, co tam znajdziemy, nas zniszczy. Bo jeśli my czegoś nie widzimy, to w to miejsce pojawia się objaw, pojawia się choroba. I teraz pokazałam oczywiście taką drogę na skróty, tak? Bo prośba do wyższego ja o to, żebyśmy mogły zobaczyć, jest prośbą bardzo ważną, bo nasze niższe ja zawiaduje naszymi emocjami,
troszeczkę traktuje nas jak dzieci, spełnia nasze jakieś dziecięce marzenia, ale to nie zawsze dla nas jest dobre. Natomiast wyższe ja jest takim rodzicem jakby, które wie, co dla nas jest dobre i wie, jaką drogą nas doprowadzić do tego, żebyśmy mogli zobaczyć w sobie to, czego nie widzimy. Więc gotowość, tak? Gotowość, otwartość, właśnie ciekawość. Jak ja mogę pomóc sobie? To jest takie pytanie, które jest też otwierające. Chciałabym poznać metodę, chciałabym się dowiedzieć. Może usłyszę jedno zdanie. Ja jestem ogromną zwolenniczką właśnie jednego zdania. Pamiętam moje szkolenia, kiedy ja jeździłam na szkolenia, to czasami ja pojechałam na dwudniowe szkolenie tylko po to, żeby usłyszeć jedno zdanie. To było jedno zdanie, które było dla mnie. I to zdanie zmieniało wszystko. Przekierowywało mnie jakby w zupełnie inny punkt, od którego rozwijała się kolejna ścieżka. Więc ciekawość, gotowość, otwarcie, serce. Serce, bo kiedy czujemy sercem, myślimy sercem, wybieramy sercem, to poczujemy również to miejsce, ten kongres. Ja mam oczywiście intencję, że światło i Bóg w działaniu są jedyną obecnością na tym wydarzeniu podczas tego kongresu. To są już takie intencje z górnej półki, intencje zdrowia. Tak to właśnie wygląda. Co najczęściej zaskakuje osoby, które przychodzą po raz pierwszy na kongres Co zaskakuje? Tu muszę troszeczkę inaczej odpowiedzieć, bo osoby, które w większości pojawiają się w takich przestrzeniach, które ja organizuję, są już najczęściej w jakiś sposób świadome. Czyli można powiedzieć, to są takie nasze osoby, tak? To Mhm. nie są całkiem przypadkowe osoby. Dlaczego? Dlatego, że te osoby nie widzą tego ogłoszenia, nie widzą tego wydarzenia. My zawsze trafiamy tam, gdzie mamy trafić, czyli musimy z czymś rezonować, żeby się tam pojawić. Bardzo rzadko zdarza się sytuacja, że osoba, która nie rezonuje w jakiś sposób już z tymi treściami, nagle się pojawia. Chyba że to jest opieka wyższego ja i po prostu bierze to wyższe ja tę osobę i ją wrzuca na takie wydarzenie. Ale my w naszej przestrzeni już bardzo często mówimy, że kiedy jesteśmy gotowe, pojawia się mistrz. Tak? Kiedy człowiek jest gotowy, pojawia się mistrz. To dotyczy i nauczania, i zdobywania przez nas wiedzy, ale dotyczy też obecności w różnych miejscach. Na pewne wydarzenia jedziemy, bo z nami rezonują, a inne nie. I nie pojawiamy się. Więc tak w ten sposób pojawiają się osoby na wszystkich wydarzeniach. Tylko oczywiście ludzie nie są tego świadomi. Tak, że musimy wejść w rezonans, to coś musi być dla nas, żebyśmy się pojawiły na takim wydarzeniu. Czasami to jest ten już właściwy moment, a bywa, że to jeszcze nie jest ten moment, ponieważ czasami osoba mówi: dlaczego ja nie wiedziałam kilka lat temu o pani akademii, żałuję, że nie znała tych metod kilka lat temu. I ja wtedy uspokajam i mówię: teraz jest właściwy czas, teraz jest właściwy moment. 5 lat temu nie byłaś gotowa, 6 lat temu w ogóle nie miałaś pojęcia o tym, ale teraz, skoro teraz przychodzi to przemyślenie, to teraz jest właściwy moment i nie należy żałować, bo nie byłyśmy gotowe na coś. Wtedy też uwalniam osobę od poczucia winy. My się rozwijamy i wszystko staje na naszej drodze we właściwym momencie. Teraz jest właściwy czas. Ile razy karcimy się za to, że nie wiedzieliśmy czegoś wcześniej, że marnowaliśmy lata na błędy, na niewłaściwe relacje, na niszczenie własnego zdrowia. Ale prawda jest taka, że owoce spadają z drzewa dopiero wtedy, gdy są dojrzałe. Wcześniej
Po prostu nie mielibyśmy siły, by udźwignąć tę wiedzę. Jeśli słuchasz tych słów właśnie w tej sekundzie, to znaczy, że Twoje teraz jest dokładnie tam, gdzie powinno być. Nie spóźniłeś się na swoje życie, właśnie się na nie stawiasz. Jak będzie wyglądała medycyna zdrowia za 10 lat i gdzie w niej jest miejsce dla psychobiologii? Piękne pytanie, piękne pytanie, pani Renato. To jest takie moje życzenie, tak, żeby tak właśnie medycyna wyglądała. Oczywiście pomijam temat medycyny alopatycznej, ponieważ już jakby widać podczas naszej rozmowy, jakie mam zdanie o medycynie alopatycznej. Natomiast medycyna za 10 lat ma ogromną szansę, nie cała medycyna, ale jej część, która będzie prowadziła, być w dużej mierze oparta o medycynę energii, informacji, medycynę częstotliwości. I to będzie najskuteczniejsza medycyna, jeśli to będzie medycyna częstotliwości i rezonansu. A tutaj tematyka energii, informacji mieści się w tym. Czyli nie jedno lekarstwo dla wszystkich na coś, tylko dla każdego według jego częstotliwości, aby lek mógł wejść w rezonans. Dzisiaj już oczywiście medycyna homeopatyczna jest medycyną energii, informacji i rezonansu, czyli częstotliwości, nawet jak sami homeopaci o tym nie wiedzą, bo bardzo często jakby nie mówią o tym, ale moja obserwacja właśnie pokazuje, że tak to będzie wyglądało i oczywiście psychobiologia zdrowia w takim wydaniu, w jakim ja ją prezentuję, będzie wiodła prym. Ja uczę specjalistki, to też jest bardzo ważne, że moja akademia jest tak zbudowana, program jest tak zbudowany, y, aby uczyć osoby specjalizujące się w moich metodach pracy. Czyli kształcę taką kadrę, która pracuje tak, jak ja pracuję. Czyli to jest wysoki poziom i psychobiologia zdrowia w najbliższych latach będzie głównym nurtem. Jeśli będzie taka, jaką ja prezentuję. Dlatego, że ja mam doświadczenie, jakby wiem, o czym mówię. Jestem tutaj bardzo pewna siebie, dlatego że wiem, jakimi metodami pracuję, jakie osiągam wyniki, jakie wyniki osiągają moje studentki. Będzie ich bardzo duża ilość na kongresie, więc z każdą z pań będzie można porozmawiać, dowiedzieć się, jak psychobiologia zdrowia, której ja uczę, której one uczą się w akademii, jak zmieniła ich życie. Więc wydaje mi się, że to dowiedzenie się u źródła, tak, nawet jeśli ktoś chciałby sprawdzić to, o czym ja mówię, to wystarczy rozmowa z moimi studentkami, które skończyły akademię, które uczą się w akademii, mają za sobą doświadczenie 3, 5, 7 lat. I one mogą powiedzieć, czyli wydać świadectwo na temat psychobiologii zdrowia, takiej jak ja uczę. Więc na pewno będzie psychobiologia zdrowia prowadziła. Oczywiście po drodze odpadną jakby nurty, które nie wnoszą nic, tak? Dlatego ja cały czas rozwijam bardzo mocno mój nurt, a przede wszystkim rozwój mojego nurtu jest związany z moim rozwojem. Więc ja się rozwijam i jestem jakby przykładem tego, że można być zdrową. Można być szczupłą, zdrową, dobrze wyglądającą. Czasami wyglądającą lepiej niż wyglądało się 10-15 lat temu. Właśnie dlatego, że ja jestem spójna z moimi metodami. Dla porównania weźmy taki przykład kardiologa, który jest kompletnie niespójny, z wielką nadwagą albo otyłością drugiego czy trzeciego stopnia, palący i mówi o tym pacjentowi, jak trzeba o siebie dbać, aby mieć zdrowe serce czy układ krążenia. Więc osoba, która prowadzi coś, mówi o czymś i chce być autorytetem, przede wszystkim musi być spójna i musi sobą pokazywać prawdę.
spójność. Słowo, które w dzisiejszym świecie stało się towarem luksusowym. Można przeczytać tysiące książek i znać wszystkie definicje zdrowia, ale ciało i tak wybierze prawdę Twojego serca, a nie Twojej biblioteczki. Ta rozmowa zostawia mnie z pytaniem, czy to, co mówię światu, rezonuje z tym, co szeptem mówię sama do siebie w ciemności. Bo uzdrowienie nie zaczyna się od metody, zaczyna się od decyzji, by przestać kłamać sama przed sobą. Co dziś najbardziej sabotuje nasze zdrowie? Stres, styl życia czy brak świadomości? Stres jest wszechobecny, więc on jest i będzie, i czasami jest potrzebny, bo pozwala nam przekraczać progi i rozwijać się. Natomiast stres, który przekracza możliwości adaptacyjne naszego organizmu, ten jest niebezpieczny. I niestety jest go coraz więcej. I teraz styl życia, jeśli jest niewłaściwy i jeżeli jesteśmy przebodźcowani stresem i nie mamy rozwiązań, to oczywiście sabotuje to nasze zdrowie. Natomiast brak świadomości to jest kluczowy sabotażysta, bo z braku świadomości wynika nasz nieefektywny styl życia i z braku świadomości wynika również brak narzędzi, które pomagałyby nam w stresie, bo stresory nie znikną, będzie ich coraz więcej. Już ich jest ogromna ilość i teraz tylko świadomość jest w stanie pomóc poradzić sobie. Czyli muszę być świadoma. To jest oczywiście też bardzo ogólnie, dlatego że kiedy my zaczynamy pracować ze sobą, czyli ze świadomością, musimy sobie uświadomić, w którym my miejscu jesteśmy. Ja pokazuję taki schemat bardzo odkrywczy i ciekawy, że my powinniśmy być w centrum, w domu, w centrum naszego ja, a jesteśmy bardzo często na obrzeżach. Rysuję wtedy takiego ludzika małego, wokół taki duży okrąg i pokazuję pacjentowi czy studentce, ile rzeczy na okręgu absorbuje uwagę. Wiele rzeczy zbędnych. I później my nie mamy energii na zaopiekowanie się sobą. Zatrzymaj się na chwilę przy tym obrazie. Ty w centrum i ten ogromny krąg spraw, oczekiwań, cudzych emocji i ważnych terminów na obrzeżach. Czy czujesz, jak bardzo jesteś tym rozproszona? Jak Twoja energia wycieka na zewnątrz, karmiąc wszystko poza Tobą? Powrót do centrum to nie jest egoizm. To jedyny sposób, by przestać być cieniem własnej siebie. Pytanie nie brzmi, jak załatwić więcej spraw na okręgu, ale co by się stało, gdybyś po prostu zrobiła krok do środka, do domu. Tutaj jest bardzo dużo technik, dużo różnych metod, którymi ja pracuję, które pomagają nam dość szybko odzyskać świadomość siebie, czyli powrócić do siebie. O tym też piszę mm, w 2 książkach, które będą na kongresie dostępne. O powrocie do siebie, o świadomości do siebie i ta najnowsza będzie o tym, jak powrócić do jestem. Będzie też mówi też o chorobach zatrzymanego ruchu. Właśnie o tym, co nas w życiu zatrzymuje nasz ruch życia i utrudnia nam powrót do jestem, do siebie, do naszego wnętrza, czyli żebyśmy znów były kompatybilne ze sobą, a nie były gdzieś poza sobą. Oczywiście temat jeszcze do tego rany narcystycznej, więc tematyka bardzo ciekawa i będzie można również o tym przeczytać. Więc tak troszeczkę szerzej rozwinęłam to Pani pytanie. Czy wierzy Pani, że ciało może nam wybaczyć lata ignorowania? Do pewnego momentu tak, bo tkanki na pewno bardzo mocno
zużywają się. Jeśli my ignorujemy ciało i mamy już taki moment, w którym jest ogromna degeneracja, no to czasami nie ma już możliwości jakby odwrotu, ale myślę, że tutaj w Pani pytaniu nie chodzi o te takie dramatyczne sytuacje, gdzie po prostu ciało już nie jest w stanie udźwignąć dalej problemu człowieka. Chodzi bardziej o lata ignorowania. Więc tak, może nam wybaczyć, ale tylko wtedy, kiedy my wreszcie to zobaczymy. I ciało niesie nasze objawy. Kiedy ja chcę mieć wolną głowę i nie jestem zainteresowana, a jednocześnie mam pełno konfliktów, mówię hipotetycznie, to moje ciało będzie te konflikty brało na siebie. Jeśli my się obudzimy, bo świadomość jest przebudzeniem, jeśli my się obudzimy z tej ignorancji, to tak, to ciało z ulgą będzie, bo ciało zawsze dla nas pracuje. Jeśli znikną emocje, zmienimy działanie, ciało nie ma powodu dalej nieść objawu. Wyobraź sobie tę ulgę Twojego ciała. Ono nie jest Twoim wrogiem, nie jest przeszkodą, którą trzeba pokonać. Ono jest jak wierny przyjaciel, który od lat niesie Twój ciężki plecak, bo Ty udajesz, że go nie widzisz. Kiedy w końcu go zauważysz i zdejmiesz ten ciężar, to nie jest tylko proces medyczny, to akt najwyższej miłości. Ciało nie potrzebuje zemsty za lata ignorowania. Ono potrzebuje tylko usłyszeć: widzę Cię, już nie musisz tego nieść. Ciało niesie objaw, który my generujemy emocjonalnie. Kiedy my przestajemy generować problem, ciało nie ma powodu, żeby trzymać objaw. Jeżeli masa konfliktowa nie jest zgromadzona przez 50 lat, bardzo trudna i ciężka, to jest w stanie rozłożyć tę masę konfliktową. Więc tutaj już są takie bardzo konkretne rzeczy, których oczywiście na akademii uczę, aby przyjrzeć się naszemu problemowi. Tak? Bo oczywiście nowotwór jest masą konfliktową, którą organizm, nasze ciało niesie, ale on się nie wziął nie wiadomo skąd, on się wziął z naszych emocji. Każdy narząd magazynuje konkretne emocje i będę o tym mówiła na pierwszym wykładzie na kongresie. Zrobiłam specjalnie dla osób, które będą na przykład pierwszy raz taki przegląd praktycznie najważniejszych, najbardziej popularnych chorób, żeby pokazać, jaka konkretnie emocja stoi za danym objawem, który jest umiejscowiony w konkretnym narządzie. Tutaj nie ma przypadkowości, bo woreczek żółciowy ma konkretne emocje, które magazynuje, wątroba ma konkretne, trzustka również, tarczyca także. Tu nie wrzucamy wszystkiego do jednego worka. Tu jest bardzo szczegółowo i bardzo na temat. Dlatego psychobiologia zdrowia jest fascynująca, jest ciekawa, tak? Bo dostajemy klucz do własnego zdrowia. Więc tak naprawdę, jak kończy się ignorancja, zaczyna się zdrowienie. Co najbardziej niszczy zdrowie w XXI wieku? Nieobecność człowieka w jego ciele. To jest to wszystko, o czym mówiłyśmy dziś. Nieobecność w ciele, brak uważności, niebycie w tu i teraz, brak obserwacji siebie, bezmyślność. Uwielbiam to słowo. Bezmyślność bardzo niszczy. Niszczy zdrowie. I to właściwie nie tylko teraz. Teraz jeszcze bardziej niszczy, ale bezmyślność, bezrefleksyjność, zbytnie zawierzanie autorytetom medycznym, medycyna alopatyczna,
która przykrywa tylko objaw. W ogóle nie jest zainteresowana poznaniem przyczyny. Bo człowiek, który poznaje przyczynę, zaczyna myśleć, budzi się, on nie będzie potrzebował ogromnej ilości leków alopatycznych, więc biznes się załamie. Bezmyślność. To słowo brzmi surowo, ale może jest w nim wyzwolenie, bo bezmyślność to po prostu oddanie steru komuś innemu, kiedy przestajemy myśleć o przyczynach, a stajemy się pacjentem, klientem, numerkiem w tabeli. Ale kiedy zaczynamy czuć, stajemy się człowiekiem. Budzenie się bywa bolesne, bo nagle widzimy, ile razy daliśmy się udomowić. Ale to jedyna droga, by odzyskać wpływ. Twoje zdrowie to nie jest transakcja między lekarzem a apteką. To najintymniejsza rozmowa, jaką prowadzisz ze swoim życiem. Dlatego wielkie korporacje utrzymują człowieka w tym niemyśleniu, w tej bezmyślności, bezrefleksyjności. Nie można mówić o przebudzeniu, bo przebudzenie jest świadomością. I mówimy zarówno o przebudzeniu, o którym pisał Antoni de Mello bardzo dawno, o przebudzeniu, o którym mówi buddyzm, który jest mi bardzo bliski. To wszystko od wieków jest, tylko my nie słyszymy, nie słuchamy i nie słyszymy, nie jesteśmy świadomi. Don Miguel Ruiz pięknie w swoich książkach pisze o świadomości, o przebudzeniu. Troszeczkę inaczej jak Antoni de Mello, czy Saint-Germain, czy James Allen, ale jednak wielu mistrzów, wielu mądrych ludzi dało nam wskazówki, pokazało nam kierunki. I teraz człowiek po prostu musi zacząć korzystać, wejść na tą drogę, dotknąć tego. Wtedy zaczyna się budzić. Przebudzenie jest procesem i można odzyskać swoje zdrowie wówczas. Choćby 4 umowy Don Miguela, piękne 4 umowy. Pozwoli Pani, że je przypomnę. Pierwsza Mhm. umowa: bądź zgodny ze swoim słowem. Druga: nie bierz niczego do siebie. Trzecia: nie rób założeń. I czwarta: rób wszystko najlepiej, jak potrafisz. Życie zgodnie z tymi 4 umowami powoduje, że te umowy narzucone wskutek udomowienia przestają być aktywne. I tego też uczę na akademii. Tak, więc tutaj jest bardzo dużo bardzo pięknych rzeczy. Wiele tych rzeczy jest lekkich, a wszystko polega na tym, żeby uprzątnąć bałagan, który jest w nas. W myślach, przekonaniach, starych skryptach, tym wszystkim, co ja ogólnie nazywam udomowieniem. No, także wtedy jest szansa i ciało nam wybacza, i zdrowie wraca. Tak, i to są świadectwa tych osób, które dziś czują się lepiej, mimo że są starsze o 10-15 lat, ale one wprowadziły zmianę. A ludzie bardzo często chcieliby, ale jednocześnie nie chce im się nic robić. No więc jak ktoś nie zrobi nic, no to nie zdrowieje, bo zdrowienie nie oznacza tylko rozumienia, zdrowienie oznacza działanie. Oczywiście są etapy początkowe, takie jak zrozumienie, uświadomienie sobie i wejście do nowego działania. Więc samo przeczytanie książki niewiele da. Coś tam da, ale jeżeli nie będzie działania, no to nie ma zmiany. Proste. Zmiana jest w działaniu. Jakie jedno przekonanie o zdrowiu powinniśmy natychmiast wyrzucić do kosza? Ojejku, tego jest sporo. Natomiast na pewno powinniśmy wyrzucić, że przyczyną choroby jest coś zewnętrznego i że ktoś z zewnątrz może nam to zdrowie przywrócić. Takie zdrowie w pojęciu całokształtu, czyli wszystkich poziomów, zdrowie holistyczne.
Tak, tak, dokładnie tak. Czyli, że ktoś nam to zdrowie mógłby e, przywrócić z zewnątrz, a my nie musimy nic robić. Czyli wyrzucić przekonanie o zewnątrz sterowności. Zewnątrz sterowność to jest takie słowo, które pokazuje nam, że ktoś ma na nas wpływ. Jeżeli przywracamy zdrowie, to przywracamy wewnątrz sterowność. Czyli ja decyduję o moim zdrowiu. Czyli przyjmujemy przekonanie, że to ja jestem odpowiedzialna za moje zdrowie, ja decyduję o moim zdrowiu, ja mam wpływ na moje zdrowie. To jest niezbędne. Czyli wszystko, co jest na przeciwległym biegunie, należy wyrzucić do kosza. Że ktoś, że coś i obwinianie świata o swoje niepowodzenia. To też powinniśmy wyrzucić. Bo obwinianie, przerzucanie winy na świat zewnętrzny też nam w niczym nie pomoże. To nas nie przybliży do zdrowia. Trzeba po prostu w swoje ręce wziąć swoje życie i swoje zdrowie. Gdyby zdrowie było relacją, co robimy w niej najgorzej? Piękne pytanie. Zdrowie jest relacją. To jest moja relacja ze mną. To jest moja relacja ze mną, a zdrowie jest odbiciem mojej relacji ze mną i mojej relacji ze światem. Zdrowie to pokazuje. Weźmy taki najprostszy przykład, jak zmarszczki. Starzejemy się i teraz jedni się starzeją pięknie, mają takie zmarszczki, które są odbiciem życzliwości, wdzięczności, radości, miłości, a inni mają twarz, na której wyryta jest wrogość, zawiść, złość i gniew. Więc już z takiego prostego oglądu widzimy, że zdrowie każdego człowieka jest relacją. Relacją z nim samym i relacją z rzeczywistością. A większość ludzi nie ma zgody na rzeczywistość, tak? I jeśli nie mamy zgody na rzeczywistość, to też przyczynia się do chorowania, tak? Bo zdrowie opiera się na akceptacji rzeczywistości. Na akceptacji, czyli nie walczymy z rzeczywistością. Tak? O tym systemy filozoficzne mówią i buddyzm również. Nie walczymy z rzeczywistością, nie wchodzimy z nią w walkę, bo co najwyżej możemy od tego przytyć, bo nadwaga bierze się z walki, z oporu, z niezgadzania się, ale generalnie to jest zawsze temat walki. I kiedy my po prostu akceptujemy świat taki, jaki jest, bo to jest fakt, to wychodzimy też z konstelacji schizofrenicznej. Bo jeśli nie mamy na coś zgody, to znaczy, że nie mamy zgody na fakty. A teraz drugorzędną kwestią jest ustosunkowanie się do tego wszystkiego. I to tworzy naszą relację. Bo nasza zgoda czy niezgoda już pokazuje, że ja wchodzę w relację. Już pokazuje, jaka ta relacja moja jest. Jeżeli, dlatego powiedziałam, relacja ze sobą i ze światem. I my robimy dużo rzeczy złych, właśnie dlatego, że nie mamy zgody na rzeczywistość, że walczymy ze światem, że walczymy ze sobą, że jesteśmy w permanentnym braku. Brak jest przyczyną choroby. Więc to robimy źle. Wiecznie nam wszystkiego brakuje. Jesteśmy roszczeniowi, wiecznie niezadowoleni. Jak się tak rozejrzymy, to najczęściej ludzie są niezadowoleni. Wszystko jest na nie, wszystko jest źle, wdzięczności zero, roszczeniowość ogromna, ile nie dasz, to jest mało. Ciało to pokaże. Więc dużo rzeczy robimy źle i chodzi o to, żeby się obudzić, żeby zacząć funkcjonować inaczej. Wdzięczność jest kluczem. To jest piękna emocja. Bądź wdzięczna za wszystko, co się wydarza. Bądź ciekawa, otwarta, wdzięczna. Akceptuj to, co jest, bo się wydarza. I to już na początek powoduje, że nasze komórki zaczynają pięknie reagować, czyli zdrowieją, bo to wchodzi spokój.
wewnętrzny spokój czujemy, kiedy mówimy. Ja czasami mówię, że świadomość jest wszystkim, a wszystko jest świadomością. I to oczywiście też jest takie e, bardzo ogólne. Pani Violetto, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Za to, że nie próbowała Pani niczego uprościć tam, gdzie łatwo byłoby dać gotową odpowiedź. Za to, że zostawiła Pani przestrzeń również na to, co niewygodne, nieoczywiste, niedopowiedziane. Mam poczucie, że to nie była rozmowa o zdrowiu, tylko o relacji, której wiele z nas dopiero się uczy. I że powiedziała Pani dziś rzeczy, których nie da się odsłuchać i zapomnieć. Za ciszę między zdaniami, za prawdę, której nie trzeba było podkreślać. I za to, że przypomniała Pani, że ciało nie potrzebuje kontroli, tylko obecności. Może zdrowie nigdy nie było czymś, co trzeba naprawiać. Może od początku było relacją, w której po prostu przestaliśmy słuchać. I może nie chodzi o to, żeby znaleźć jeszcze jedną odpowiedź, tylko żeby na chwilę się zatrzymać i usłyszeć siebie. Bo czasem to, czego szukamy, zaczyna mówić dopiero wtedy, kiedy przestajemy je zagłuszać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Dobrze tu być.